Dziękuję. Nasz bór, koledzy i koleżanki. Witam też innych miłośników przyrody zebranych wokół kanału. Słuchajcie, witam Was w odcinku, kolejnym odcinku już w tym sezonie z Rykowiska. Idziemy za bykiem. Tak naprawdę już poszliśmy, bo nagrywam ten wstęp już po polowaniu, kilka dni później. Mianowicie nie mogłem tego zrobić na bieżąco, bo pojechaliśmy po południu. Okazało się, że byliśmy tam dużo później niż się spodziewaliśmy, bo pewne komplikacje nastąpiły po drodze. Byliśmy w takim niedoczasie, że baliśmy się, że w ogóle cały nasz wyjazd jest bez sensu i mamy mało czasu, czy się coś uda upolować w tak krótkim czasie, więc od razu ruszyliśmy w teren, nie było czasu wyciągać kamery, ale finalnie udało się. Pojechaliśmy we dwójkę z kolegą Jackiem. Ja nie mogłem jechać sam, bo nie mam dalej samochodu, jest u mechanika, mam nadzieję, że na dniach wróci. No ale w rozmowie wyszło, Jacek powiedział, że jedzie dzisiaj na byka. To spontanicznie stwierdziłem, że też pojadę. Z chęcią go podprowadzę, bo już troszeczkę tych godzin w tym łowisku w tym sezonie spędziłem i szkoda, żeby to poszło na marne. Wiedziałem, co i gdzie ryczy. Miałem upatrzone dwa tak naprawdę fajne byki, oba stare. Jednego z nich udało się finalnie upolować. Ten byk już wystąpił u mnie w odcinku, że tak powiem. Dla wytrwałych widzów, którzy regularnie zaglądają na kanał, może wiedzą, w którym odcinku i gdzie go widzieli. Jak ktoś się zorientował, to może napisać w komentarzu. Ja jestem pewien, że to jest ten sam byk, bo ma pewne znaki charakterystyczne. Dodatkowo, potem już tego nie nagraliśmy, ale zorientowaliśmy się przy odbijaniu łba, że ten byk, no, ewidentny walczak, bo miał wydubane miał jedno oko, lewe, jeśli się nie mylę, chociaż teraz chyba lewe, bo jak leżał na prawym boku, to tego nie widziałem. Na lewym boku, jak widziałem prawe oko, więc miał wydubane jedno oko. I na skupie, jak obsługa oglądała tuszę, żeby ją sklasyfikować, w jakiej klasie jest, okazało się też, że ten byk był zrogowany. W żargonie myśliwskim powiedzielibyśmy, że na spóźnioną komorę. Miał po prostu dziurę za łopatką. Nie mam pojęcia, czy to mogła być rana śmiertelna, czy nie. I na ile była świeża. No była świeża na pewno z tego rykowiska, bo była niezagojona, tak? Ale czy by się z tego wykaraskało? Możliwe, że tak. Taka tylko dygresja. Żeby, który na pewno brał czynnie udział w rykowisku, zresztą w tym wieku nic dziwnego. Zapraszam Was na odcinek, w którym wystąpię troszeczkę w innej roli, w roli podprowadzającego i operatora. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zostańcie do końca odcinka i ocencie, czy Wam się podobało. Jak tak, to będzie mi miło za jakąś reakcję, łapkę w górę albo komentarz. Do zobaczenia w łowisku Dashbur. Załadowaliśmy broń i ruszyliśmy na podchód. Chciałem dojechać samochodem dokładnie w to miejsce, które teraz widzicie, ale Jacek zaproponował, żebyśmy zostawili auto trochę wcześniej. Nie mylił się. Ta decyzja uratowała nam całe polowanie. Auto zostawiliśmy jakieś 300 metrów wcześniej. Po przejściu tego dystansu nagle drogę przeszedł nam byk, dla którego tu przyjechaliśmy. Adrenalina skoczyła od razu, więc zaczęliśmy się skradać. Byk nas nie zauważył, ale momentalnie wszedł w wysokie trawy. Przez chwilę widzieliśmy jeszcze jego wieniec, a potem całkiem zniknął z pola widzenia. Szliśmy bardzo wolno, co jakiś czas zatrzymując się, żeby przeskanować teren lornetką. Wiedzieliśmy, że w każdej chwili możemy wejść na niego prosto twarzą w twarz. Naszą największą przewagą okazała się znajomość terenu. Zamiast iść jego śladem, zrobiliśmy flankę i nadłożyliśmy około 500 metrów,
ustawiając się pod wiatr i wybierając najlepszą pozycję do ewentualnego strzału. Teren nie był łatwy. Po drodze natrafiliśmy na wyraźne ślady bytowania jeleni. Rykowisko zostawiło po sobie mocne ślady, łąki były mocno zdeptane. To znak, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. W tym punkcie, na który teraz wskazuję, przy poprzednim wyjściu widziałem byka, którego teraz podchodziliśmy. Wysunął się z kępy na środku polany i ruszył w stronę łąki, gdzie ryczały inne samce. Lecz tym razem obrał inny kierunek. Dokładnie ten, w którym i my teraz podążaliśmy. Samiec, którego szukaliśmy, zamilkł na dłuższą chwilę, ale zdradzili go jego towarzysze. Poszliśmy więc w stronę chłystów, których porykiwania zdradzały położenie chmary. Przesuwa się w lewo. Ja znam tego byka. Strzelasz? Nie. Jeśli to jest ten sam, to 10 na 8. W tym samym miejscu. Tak, poczekaj, na lewej też ma. Też ma. To i... O, to się fajnie odezwał teraz.
Au! 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 Leży. Dobrze Kacperek przestrzelał? Udało się. Jakoś. Wejdźmy bliżej na łąkę. Trzymaj go. Krzyżu. Podejść na czysto, bo jeszcze sprawy. Leży. Ale poczekajmy, bo... Tam już. Wujek wabika wyciągnie, żeby go zatrzymać. Dobra, czekamy chwilę. Co się zadziało? Blisko się. Mówiłem, żeby tu jej, że ładnie tak chodzi. To jest raczej ten, nie? Chyba, że tego 12-ka pierdzielesz. Ciężko powiedzieć. Tutaj akurat jest ten. 12 to był ten, co przedni. A nie, nie. Nie taki. No. Nie o taki mówię. Tamten 12 miał też formę kielicha u góry. Tylko, że nie miał nadoczniaka i był młodszy z 3 lata. Wiesz? I tylko tu wjechać. Mm, Za widoku trzeba to robić. wiesz co, jest tam mostek, tylko on jest zalany. Nie wiedziałem. No jak nie, no to go dociągnąć tylko tutaj. Po płaskim, nie? No dojazd nie mamy złego, to się... To... Że tam jest, tam tą łąką jest wyjazd na. Wiesz? Tą co jechaliśmy. Tą długą. Podam wam. Słuchaj, no nie. Tam był zawsze Chyba nie, jak tam chodziłem. Nie wszystko tam, ale podejść bliżej jak ma się podejść, a nie stąd. No tak. Ale cichy strzał. Ha. Wiesz co, tak, otwarta przestrzeń. Coś. Tam coś przy wierzbach przebiegło. Ostatnio w ogóle dziki stąd chciały wyjść na łąkę. Tylko ja już miałem lunety tylko, wiesz. Jeszcze na dziki dzisiaj będzie czas. Nie by wyszło. Nie wiem, czy miejsce będzie. Mamy jedno auto. Czy miejsce będzie jedno auto? Mamy. Miał nisko ziemię, Ale nie był młody, widział jego łeb. Miał już tu zaokrąglony, wiesz. Twarzoczaszkę miał zaokrągloną. Tamten wydaje mi się, że to jest ten, co ja już go nagrałem ostatnio. Dobrze, że zaszli, bo jakbyśmy chcieli od drogi wyjść na tej linie, to byśmy je spłoszyli, bo one stały przy wyjściu z drogi. Na ile metrów musisz strzelać? Ze 150? No tak. No to musiał, ciekawe. A gdzie celowałeś? Na łopatę? Pamiętam, raczej tak. Łamany ma grot jeden. Tutaj ma łamane. Zawsze do byka Oko, podchodź oko. od tej Jeszcze strony. patrz. Słyszysz? Mhm. Do byka od tej strony. Nie daj tam, tu ci nogę złamie. Od grzbietu, no. No ale to wie, żeby nie sięgnął jeszcze tu. Mhm.
Gratulacje. Ale do rzeczy. Mhm. Gratulacje. Dziękuję. Nie ściągam rękawiczek. Proszę bardzo. Komary zjedzą. Czapki nie masz, to w Dashboard. kominiarkę sobie wsadź albo w kołnierz. Gdzieś sobie tutaj włożymy Dashboard. tego byka. To trzeba pamiętać. Byka, którego znamy chyba. Byk wypracowany, wydeptany przez Kacpra, tak? Tak. Podprowadziłem, ale Ale za młody jesteś na takie stare byki. no powiedzmy. Nie jest mi żal, mam odstrzał dalej, także No, tak, dalej tak, się mogę cieszyć polowaniami z rana. Myślę, Ja w ogóle, że ja pozyskałem i też mam odstrzał jeszcze, także tu byków troszkę mamy, także no. dam jakąś radę. Teraz musimy go przeciągnąć trochę, nie? On trochę będzie ważył. Trochę będzie ważył, no. Może się Ze dojedzie. 180 może być w skupie. No jest trochę rykowiska już jest, tam, że 160. 160. One już spadają. Ale dociągnąć będzie ciężko we dwójkę. Albo będziemy dzwonić po Chyba, pomoc. że zadzwonimy po kolegę, nie? No, albo spróbujemy dojechać. Pokażemy może jeszcze wieniec trochę. Już na zaraz noc zastanie. Mhm. Jeszcze zdążyliśmy, ale... No widać, że walki już stoczył, nie? W tym sezonie, bo tu ma łamane. Tak. Drugi nadoczniak ma też ułamany tutaj z tej strony. Też jest cały pęknięty. No, tu wiadomo. Mocarz. Cóż, no. Przeżył parę lat. Dobrych parę lat. Poużywał jeszcze w tym roku. No, geny fajne zostawił na pewno. A widzieliśmy też byki z jego genami. Ja widziałem No, przynajmniej. Bynajmniej podobno. No na pewno nie jego genami, bo to niewiele młodszy byk od niego był. Ale tego samego przodka mają raczej. No, ten jest dużo starszy. No, ale forma wieńcy, jeżeli faktycznie to w genach, to bardzo podobne. No tam też miał kielichową koronę, Mm. tylko nie miał nadoczniaka. Mm. Ale był młodszy, więc nie powiedziane, miał zalążki, nie? To nie, ten nadoczniak był taki, że nie można było go liczyć, ale formę miał taką samą. Mhm. No piękne, są to piękne byki. No. Trzeba korzystać z tego, póki jeszcze jest siła. A no. No, teraz pracy trochę przed nami, parę godzin. Idziemy według mnie, to pójdźmy najpierw zobaczyć ten. Teren. Tak, żeby póki jeszcze troszkę światła jest. Nie? Tak. To lecimy. Dawaj. Jak ruszy, to na ziemię. Ja lecimy.